jest za gorąco po prostu i byśmy się zabili. Ktoś wypadł z drogi. Była policja. Chyba tylko mogę się obyć widokiem góry Snowdon. Dla mnie to jest naprawdę ważne. Znaleźliśmy parking najbliżej jak się dało. Stoimy przed pewnym wyzwaniem. Dopiero zdałem sobie sprawę, jaki głupi jestem. To nie ma sensu. I nigdy więcej już nie chcę tu wracać. Tym razem nocowaliśmy już w samochodzie, bo trochę za długo czasu spędziliśmy szukając miejsca na nocleg i udało nam się znaleźć miejsce nad jeziorem. W sumie wszyscy inni turyści mają wywalone na jakieś tam restrykcje czy coś, stają na lejbach, tak zwanych tych zatoczkach i parkują sobie. No więc my też. Ładnie w cieniu, wszystko w porządku, nikt się nie czepiał. Była policja, ale jechali przejazdem z jakąś taką nadmierną prędkością. Dobra, chwila, traktor, nie będzie jak gadać. Samochód nie miał więcej problemów. Fakt, że jeździliśmy wczoraj cały dzień w takich temperaturach. Dzisiaj nawet my nie ruszamy na Snowdon, bo jest za gorąco po prostu i byśmy się zabili. Ja wiem, że tam jest kolejka, że to jest taki nasz polski Kasprowy, ale nie będziemy się wysilać, nie wiadomo jak. Chociaż w sumie najchętniej to bym faktycznie, zależnie od ceny, pojechał na górę, obejrzał i wrócił, bo jeżeli tam jest kolejka, to ja tak naprawdę nie jestem fanem takich wielkich zatłoczonych miejsc, dlatego Kasprowy omijam zawsze szerokim łukiem. I tyle. Drabiny na jego dachu działały jak gwizdki. Także wracając do samochodu, wydaje mi się, że się po prostu przegrzał i chyba puściła mi chłodnica. Dolałem płynu, tyle co mi zostało w samochodzie, a potem resztę uzupełniałem wodą. Po zaistniałej sytuacji i uzupełnieniu płynów zeszło mi jeszcze trochę, ale sugeruje się tym, że może rozszedł się i się odpowietrzył. A teraz zobaczymy. No, przejedziemy się może z 2 razy dzisiaj. Mówię, dzisiaj odpoczynek. I tyle. I będziemy się delektować widokami. Postanowiliśmy sobie przejechać w jakieś ustronne miejsce, cieszyć się dniem, ale się okazało, że ktoś wypadł z drogi. Trwa akcja ratunkowa. O, to tu. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że chyba tylko mogę się obyć widokiem góry Snowdon
Nie muszę na nią wchodzić. Jak się okazuje, kolejka z psem jest dopuszczana tylko z zarejestrowanymi Już do ciebie psami idziemy. pomocniczymi. No nie wiem. Okej. Samochód zaparkowany. Znaleźliśmy parking najbliżej jak się dało. Teoretycznie 1,5 godziny. Przy naszym tempie będzie 2,5 godziny. Widzicie tę minę? Oznacza ona, że za tym rogiem będę szedł już sam. Poczta głosowa. Mam sygnał na szlaku, ale ona nie ma na parkingu. Jestem tuż przed rozdrożem. W tamtą stronę szlak wiedzie na szczyt góry Snowdon. W drugą stronę szlak wiedzie do miasta Landeris, z którego rusza kolejka i tak dalej. Karolinę rozbolała głowa, więc postanowiła zostać. Remek zostanie z mamą, a ja poszedłem z psem, który też w sumie jest psem polarnym i nie daje rady w takich warunkach, więc to nie ma sensu. Tak blisko, tak daleko. Maszeruję już od godziny. Co chwilę przystając, dając psu pić. A zostało jeszcze godzina 40 z punktu, w którym jestem. Nie ma sensu. I nigdy więcej już nie chcę tu wracać. Stoimy przed pewnym wyzwaniem spania w nocy tutaj. Chyba są głodne. Ostatni przystanek jutro przed powrotem do domu. Tu gdzieś za mną jest góra, do której będziemy szli. I to wszystko. Wstaliśmy o 6 rano i ruszyliśmy od razu. Chcieliśmy zdążyć przed największym słońcem. Jednakże po pół godziny marszu zatrzymaliśmy się nad tym jeziorkiem, by odpocząć. Karolina zasnęła na 2 godziny, a ja poszedłem zwiedzać.
i odsłonięta żyła kwarcu. Wdrapałem się wyżej, żeby popodziwiać widoki. Dopiero zdałem sobie sprawę, jaki głupi jestem. Jakie tu jest zróżnicowanie. Taka fajna skała, wygląda jakby, nie wiem, miliony jakichś drobnych żyjątek skamieniało, a tu kwarc. W takiej pięknej postaci. Nasz ostatni wypad w czasie tego wyjazdu. Mieliśmy zdobyć ten szczyt za tamtym łańcuchem. O, ten. Zamiast tego niestety zdobędziemy tylko ten i wrócimy na skróty najszybszą drogą do samochodu, ponieważ Karolina nie dała rady. Co chwilę się zatrzymujemy. Droga nam zajęła 4 godziny, podczas gdy powinna 1,5. I tyle. Tak niestety jest. Czasem się przegrywa. No, niestety Karolina pracowała 11 dni tylko po to, żeby wyrwać tydzień urlopu. No, niestety, no, tak się bawią niewolnicy. I tyle. I czas wracać, zanim nam się zapasy skończą. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I Tak patrząc na to wszystko i tak podziwiając te piękno świata i w ogóle, tak zauważyłem coś bardzo niepokojącego, bo wydaje mi się, że horyzont jest lekko zakrzywiony. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo dla mnie to jest naprawdę ważne, bo do tej pory myślałem, że Ziemia jest płaska.